Dzisiaj ogarniemy działanie firmy oraz pożyczki. Jak widzicie, mamy questa, by przyzwać swój samochód. Od tego się zaczyna. I po przyzwaniu samochodu pojawia nam się quest, byśmy założyli własną firmę. O ile quest pokazuje nam, byśmy się zajęli przewozem pasażerów i kupnem autobusów, my pójdziemy w drugą stronę. Kupimy ciężarówki. Postaram się jak najszybciej pokazać wam, jak założyć własną firmę i jak nią dalej zarządzać. Tu po prawej stronie macie urząd miasta, do którego się za chwilę udamy. A tu macie lokalizację na mapie. Tu macie NPC, z którym musicie porozmawiać i wyskakuje wam okno, gdzie zakładacie własną firmę. Co ciekawe, w trybie multiplayer możecie pracować jako kierowca dla innej firmy. Dajemy stwórz, podajemy nazwę naszej firmy, za darmo ją zakładamy i wyświetla się informacja, by nadusić klawisz O do otwarcia okna własnej firmy. I tu zaczyna robić się ciekawie. Jak widzicie, macie kilka zakładek do góry. Pierwsza zakładka to pojazdy, gdzie za pomocą plusika dodajecie pojazdy do swojej firmy. Druga zakładka to linie autobusowe. Macie kilka ich dostępnych, ale możecie stworzyć własną. I tak jak widzicie, mapa podzielona jest na obszary. Najważniejsze, by łączyć ze sobą dworce autobusowe. Tu w tym wypadku połączymy sobie dworzec autobusowy z przystankiem szkolnym. Zmieniamy nazwę na szkoła, dajemy OK i tak oto stworzyliśmy własną linię autobusową, a po jej wybraniu możecie podejrzeć ją na mapie. Po lewej stronie macie statystyki każdej linii, czyli liczbę przystanków, liczbę oczekujących pasażerów oraz liczbę jeżdżących na niej autobusów. Kolejne okienko to tworzenie tras dla ciężarówek. Tutaj tworzenie linii wymaga większego zaangażowania. Dodajemy nową i pojawiły nam się nowe ikonki. I łączymy je tak samo jak w przypadku linii autobusowej. Tutaj przykładowo macie farmę ryżu, która jak widać produkuje ryż. Tylko zwracajcie uwagę na zapotrzebowanie, na to co produkuje dany zakład i na wymaganą ciężarówkę. Tutaj macie magazyn, gdzie możecie składować swoje towary. A tutaj jest bardzo istotne miejsce, czyli supermarket. Do supermarketu, jak widzicie, możecie dostarczać bardzo dużo produktów. Ale o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Połączymy farmę ryżu z supermarketem w Gangneung. Nazwiemy sobie linię ryż, akceptujemy. I tak oto pojawia nam się trasa dla ciężarówek. Proste, prawda? O teraz szybko sobie omówimy, dlaczego warto zakładać firmę z ciężarówkami i co dalej z nią robić. Wracamy do statystyk miast. Jak widzicie, mamy 5 dzielnic. W każdej chcemy zaspokoić zapotrzebowanie na jedzenie. Po to na przykład dostarczamy ryż do supermarketu. Warto zająć się zaopatrzeniem dla pierwszych 4 miasteczek. Dzięki temu zwiększymy początkową populację miasta i zwiększymy ogólny zysk. A autobusy warto zostawić na końcu, gdy zwiększy się ogólna populacja. To biegniemy dalej. Kolejny quest: odwiedzić sprzedawcę samochodów. Po dojechaniu do sprzedawcy samochodowego dostaliśmy nowego questa, by odwiedzić bank. Ale zanim tam pojedziemy, zobaczmy, jakie mają ciężarówki na sprzedaż. Oczywiście mamy kilka opcji do wyboru, ale ja wziąłem te z otwartą paką. No i nie oszukujmy się, że najlepszą ciężarówką będzie ta za 40 000, bo ma większą przestrzeń ładunkową. W grze mamy również przyczepki, ale o nich porozmawiamy sobie w późniejszej części materiału. W związku z tym, że nie mamy tych 40 000, to pojedziemy do banku i pokażę wam, co w nim możemy zdziałać. Szybko dojechaliśmy do banku i jak widać, czuć przepych. I kolejny quest, by kupić pojazd. Dobra, porozmawiajmy tutaj z NPC-em. Tak jak widzicie, limit naszej pożyczki jest uzależniony od naszego poziomu kierowcy. Zwiększanie czasu spłaty zmniejsza nam kwotę raty, ale zwiększa całość z pożyczki. Z kolei przy zmniejszaniu tego czasu zwiększamy sobie ratę, ale obniżamy całkowity koszt. I po wzięciu pożyczki zaczyna się odliczanie. Od tego momentu co 10 minut będziemy musieli spłacać ratę. Dobra, lecimy z questem i jedziemy kupić nowy pojazd. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wszędzie wiszą flagi Korei Południowej. Jest to nawiązanie do pochodzenia dewelopera tej gry. Wracamy do sprzedawcy samochodów. Dobra, zakupiliśmy naszą pierwszą ciężarówkę. Teraz ją jeszcze zmodyfikujemy. Zakupimy sobie hak do przyczepki.
Hak to dobra inwestycja, kosztuje jedynie 2000 monet, a pozwala zwiększyć maksymalną ładowność pojazdu. A tu ciekawostka, niektóre ciężarówki mają możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia. Tak jak w tym wypadku, możecie zakupić sobie skrzyneczki, w których możecie przechowywać różne rzeczy, albo kupić dodatkowy bak paliwa. Dobra, mamy hak, czas na zakup przyczepki. I tak jak widzieliście wcześniej, mamy tutaj dwie przyczepki. Ta po lewej służy nam do przewozu samochodów. Nią zajmiemy się w innym odcinku. My teraz potrzebujemy tę po prawej stronie, do przewozu towarów. Podłączamy przyczepkę, wyjeżdżamy na drogę i teraz Wam pokażę, jak zatrudniać kierowców. I teraz, gdy macie wybrany pojazd, otwieracie okno Waszej firmy, klikacie plusik i przypisujecie pojazd, który ma dla Waszej firmy jeździć. Jak widzicie, pojazd został dodany do firmy. Teraz klikamy 3 kropeczki i przypisujemy linię. Zwracajcie tylko uwagę, żeby przez przypadek nie przypisać ciężarówki do linii autobusowej albo odwrotnie. Kierowca został przypisany do danego samochodu i do danej linii. I ciekawostka, możecie także jeździć na fotelu pasażera. Tak jak w tym wypadku możecie sprawdzić, czy Wasz kierowca odpowiednio dobrze przejeżdża trasę. Wszystko działa, a kierowca załadował palety z ryżem. Jeszcze sprawdźmy, czy dowiezie je do końca. Tak jak widzicie, kierowca dowiózł palety, a oto nasz zarobek. Teraz wiemy, że wszystko działa tak jak powinno. Wracamy do statystyk miast. Dostawa ryżu do Gangneung dała nam 10%. Tym samym zwiększyło naszą populację o 10%. Ogólnie dostarczanie zapotrzebowania ciężarówkami zwiększa dużo bardziej nasze ogólne dochody niż stosowanie autobusów. Pamiętajcie, by od czasu do czasu zwracać uwagę na stan Waszych pojazdów we firmie i w razie konieczności naprawiajcie je. W oknie firmy możecie również sprawdzać lokalizację Waszych pojazdów. Tak jak wcześniej wspomniałem, będziemy chcieli zaspokoić zapotrzebowanie pierwszych 4 miasteczek. Każdy rodzaj dostarczanego towaru do supermarketów w mieście zwiększa nasze statystyki, a każde miasteczko ma swój własny supermarket. Tak więc tutaj możecie zobaczyć ich lokalizację. Tylko na początku nie pchajcie się z dojazdami do Gapy, bo to daleko. Tak więc zajmiemy się rozwożeniem ryżu do wszystkich miasteczek na wyspie Jeju. W zakładce trasy ciężarówek wybieramy sobie towar, który rozwozimy, w naszym wypadku ryż, klikamy 3 kropeczki i dodajemy kolejne punkty rozładunku. Tak więc obecnie samochód wozi ryż do supermarketu w Gangneung. Dodajemy kolejny supermarket. Teraz niech samochód wróci, ponownie załaduje ryż i pojedzie do 2 kolejnych marketów. I tak prezentuje się nasza cała trasa. Pamiętajcie tylko, by na końcu sprawdzić kolejność transportu, by uniknąć pomyłek. Dajemy OK i trasa została zaktualizowana. I jeszcze jedna ciekawa rzecz. Klikając 3 kropeczki możecie sobie wybrać następny cel Waszej ciężarówki. A niżej macie takie opcje jak usunięcie pojazdu z firmy, postawienie z powrotem pojazdu na drogę i całkowite usunięcie pojazdu. Dobra, stworzymy kolejną trasę, kupimy ciężarówkę i wynajmiemy kierowcę, by dowoził następny towar do supermarketów. Tak więc dla naszej firmy jeździ kolejna ciężarówka, która tym razem będzie rozwozić pomarańcze. Zajmijmy się zatem autobusami. Ten autobus byłby najlepszą opcją na początek, jednakże ani nie mamy odpowiedniego poziomu, ani nie mamy pieniędzy.
W przypadku autobusów musicie brać pod uwagę liczbę dostępnych miejsc dla pasażerów. Wraz z rozwojem miast będzie rosło zapotrzebowanie na coraz większe autobusy, więc na początek kupimy sobie tego Liliputa. Może to nie jest duży autobus, ale na początku powinien spełnić swoją rolę. Teraz stwórzmy szybko podstawową trasę dookoła wyspy Jeju. Zaznaczymy wyłącznie główne dworce autobusowe. Dworzec w Gappa pominiemy ze względu na odległość. Zapisujemy trasę. Dodajemy autobus. Przypisujemy do niego trasę. Tylko zwracajcie uwagę, czy przypisujecie odpowiedni typ trasy. Niestety, w niektórych sytuacjach kierowcy nie radzą sobie najlepiej. Lepszym rozwiązaniem jest postawienie pojazdu bliżej drogi. Autobus przyjechał na dworzec i zabrał pasażerów. Wszystko działa. Wracamy do statystyk miast. Jak możecie zauważyć, praca naszych kierowców zarówno w transporcie jedzenia, jak i przewozie osób poskutkowała zwiększeniem populacji o 30%, tym samym zwiększając otrzymywany zysk o 6% w każdej wykonywanej przez nas pracy. Na koniec wróćmy do okna naszej firmy. Pamiętajcie, by zwracać uwagę na załadowanie waszych ciężarówek, czy nie jeżdżą na pusto, na liczbę pasażerów oraz liczbę dostępnych miejsc w autobusach oraz stan techniczny waszych pojazdów. Jeżeli z jakiegoś powodu wasze ciężarówki jeżdżą puste, to oznacza, że albo miejsce załadunku nie ma odpowiedniego towaru, albo miejsce rozładunku jest pełne. Dobra, i to by było na tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie je w komentarzach.